Cześć, Mateusz z tej strony. Witajcie w kolejnej wyczekiwanej 8. części ciekawostek o sąsiadach. Mam nadzieję, że dowiecie się po raz kolejny czegoś nowego, zatem zapraszam Was do oglądania. Musieliśmy trochę poczekać na jakieś informacje o nowych odcinkach. 11 czerwca zeszłego roku twórcy, odpowiadając Marczewicowi pod jednym z postów na oficjalnym profilu Pata i Mata na Facebooku, potwierdzili kontynuację, która, uwaga, rozgrywać będzie się ponownie na wsi z serii na Wrękowie. Produkcja serii Pat i Mat na wsi jest kontynuowana. Ponadto seria ta według widzów ma jedne z najładniejszych dekoracji. Cóż, były to tylko słowa, które potwierdziły się dokładnie 5 miesięcy później. W Sprawiczkach. czeskim programie informacyjnym zaprezentowany był reportaż o kontynuacji Pata i Mata na wsi. Dowiadujemy się z niego o produkcji 50 nowych odcinków. Série Pat a Mat na venkově má mít až 50 dílů. Pewnie znów 52. Klasyk. A także dostajemy opis jednego z nadchodzących odcinków, klimatyzacja. Mat chce grać z Patem w piłkę, ale najpierw musi sprawić, aby Patowi nie było gorąco. Opis opisem, ale ja nie mogę doczekać się nowych odcinków i bardzo jestem ciekaw, jak twórcom uda się odtworzyć stare scenografie. Na dzień przed Wigilią 2021 roku opublikowana została również kartka świąteczna ze zdjęciem odbywającym się już na wsi z nowych odcinków. Oby tylko nie wyszła z tej serii druga seria nas bawi. Jak powiedziałem w jednym z moich pseudopodcastów, bardzo lubię mechanizmy, które sąsiedzi tworzą. Jakie więc było moje zdziwienie, gdy zobaczyłem, że 2 Holendrów zrekonstruowało maszynę do naleśników z odcinka Naleśniki. I mówię teraz totalnie serio, miałem identyczny pomysł, aby zrobić maszynę do naleśników w realu, ale jak widać zostałem wyprzedzony. Shit. Co ciekawe, odniósł się do tego sam Marek Benesz, obecny reżyser, robiąc specjalny film na główny kanał sąsiadów na YouTubie. Cytuję: razem z Patem i Matem chcielibyśmy pozdrowić holenderskich majsterkowiczów i naszych fanów, szczególnie Kisa i Brama. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że wynaleziona maszyna do naleśników działa w praktyce, ponieważ myśleliśmy, że tylko Pat i Mat mogą z niej korzystać. To naprawdę niesamowite, że włożyliście tyle wysiłku w tworzeniu prawdziwej maszyny, bazując na naszych rekwizytach. Gdy pojedziemy do Holandii, chcielibyśmy Was odwiedzić i zobaczyć maszynę do naleśników na żywo. Cóż, pomijając fakt kiepskiego angielskiego Marka, powinniśmy to zrozumieć, ludzie w jego wieku mają prawo nie znać tego języka. Są to naprawdę ciepłe słowa. Kiss i Bram zapowiadali również, że chcą zrobić huśtawkę z suszarki tak jak w odcinku Huśtawka. Link do materiału zamieszczam w opisie. Osobiście chciałbym zobaczyć w realu kosiarkę zrobioną z pralki, a wy? Odcinek pilotażowy Monterzy lub w oryginale Kutachi nawet nie miał się tak nazywać. W oryginalnym scenariuszu tytuł roboczy brzmiał Podarzene dopoledne, czyli po polsku udany poranek. Piotr Skołmal miał częstą tendencję do tworzenia nowych muzyk w mniejszym lub większym stopniu, nawiązując do starszych muzyk z serialu. Ciężko byłoby to wytłumaczyć, po prostu się w to wsłuchajcie. Przypadek? Nie sądzę. W 2019 pan Ivar Skravleis zrobił wystawę w Blańsku poświęconą sąsiadom. Wykorzystał on realne przedmioty do zrobienia rozmaitych wymysłów, jakie sąsiedzi zrobili w serialu. Wróćmy na chwilę do Holandii. Odcinki emitowane tam były bardzo często z różnymi zmianami, takimi jak czołówki, Maar dat lossen wij dan simpel op. kredytsy, ale głównie chciałbym skupić się na innym montażu dźwięku w najnowszych odcinkach. Efekty dźwiękowe są znacznie głośniejsze od muzyki, wręcz pojawia się więcej efektów dźwiękowych niż słyszeliśmy w wersjach oryginalnych. Ale dziwniejszy jest kompletny brak dźwięku silnika samochodu z odcinka Automatyczne drzwi.
Możliwe, że jest to jakiś błąd powstały przy zgrywaniu Audio 5.1 czy coś, ale jeśli faktycznie taka wersja była w kinach, bo ten odcinek był w kolejnej kompilacji odcinków wyświetlanej tylko w Holandii, to musiało to wywołać niezły śmiech na sali. W wywiadzie z 2007 roku Marek Benesz został zapytany, czy ma jakieś ulubione odcinki. Odpowiedział, że z odcinków, które reżyserował jego ojciec, to byłby odcinek Tapety. Natomiast ze swoich odcinków najbardziej lubi Akwarium. Jako początkujący fotograf mogę powiedzieć, że to co widzimy w nowych odcinkach tak naprawdę jest ucięte. To co widzimy w tym panoramicznym prostokącie 16:9 oryginalnie było fotografowane w 3:2, a później w postprodukcji kadrowane do formatu, jaki oglądamy finalnie. Co za tym idzie, góra i dół ekranu została ucięta i można doszukać się tam całkiem ciekawych rzeczy, takich jak kończąca się scenografia, dłonia animatora, linki, które były usuwane w postprodukcji, czy technika, jaką robiono daną scenę. Gdzie więc takich zdjęć szukać? Cóż, czeska telewizja opublikowała wiele z nich wraz z zachowanymi wartościami ekspozycji, przy jakich były robione te zdjęcia. Jeśli jest jakiś fotograf albo filmowiec na widowni, wie o czym mówię, ale prócz czeskiej telewizji zdjęcia te zostały opublikowane również przez twórców na ich oficjalnym NFT. Opublikowali tam wszystkie klatki z odcinka Kaktus i możliwe, że w przyszłości pojawi się więcej za prawie 400 zł za klatkę. Pomińmy temat NFT. Opublikowali również klatki ze scen, które zostały wycięte z finałowego odcinka. Takie jak to ujęcie, czy ta zupełnie usunięta scena. Podsumowując, klatki te to całkiem niezła opcja, żeby zobaczyć jak faktycznie coś zostało sfotografowane na surowo, bez żadnej edycji. Ale czemu NFT? Jak wiele seriali animowanych, nawet sąsiedzi dostali własne wydania książek, w ich przypadku po prostu opowiadające historie z konkretnych odcinków. Książkę tę wydano również w języku polskim, ale ja nie o tym. Czy wiedzieliście, że w 1994 roku IVE wydało własną książkę z pięknie zilustrowanymi sąsiadami? Jest to chyba jedyny przypadek, w którym sąsiedzi mają ilustracje, a nie zdjęcia z odcinków. Lub po prostu zdjęcia zrobione na potrzeby książki. Choć te też są fajną alternatywą. Z tego co widzę, w książce tej zaimplementowano odcinki Jabłko, Fortepian, Rynna i chyba Przeprowadzka. Poprawcie mnie, bracia Czesi, jeśli się mylę. Sąsiedzi narysowani są tutaj bardzo w stylu Władimira Iranka. Książka ta jest rzadka, więc ciężko będzie doczekać się zobaczenia w całości, a co dopiero kupienia jej. No a jeśli jesteśmy w temacie książek, to ta książka, którą również posiadam, otrzymała własny audiobook. Czyta go Paweł Sydniczek i moim zdaniem bardzo dobrze wpasował się w ten sąsiedzki klimat. Audiobook nie tylko ma kwestie czytane, ale też proste, przyjemne aranżacje głównej melodii z serialu, która gra w tle raz na jakiś czas. W książce sąsiedzi mówią, to też w audiobooku ich kwestie czytane są w bardzo ciekawy sposób. Jak ses tak zaroloval? No ani nevím, tu ta tapeta. Nalepil se mi a ona se odlepila. No tak to bude lepidlem. Kouknu se na to. Brzmi prawie jak dubbing robiony przez jedną osobę. Coś, co jeszcze zaskoczy fanów, to dźwięki z poszczególnych odcinków w tle. Takhle jenom ze střechy zírali, jak voda kolem nich stoupá a stoupá a stoupá. Klimat serialu jest oddany moim zdaniem bardzo dobrze. Szkoda, że tylko ta jedna książka otrzymała audiobook w tym stylu. Pat i Matt występowali i wciąż występują w reklamach, więc istnienie tej konkretnej, zgodba o nowym meszalniku z 2001 roku nie powinno was dziwić, ale czy wiedzieliście, że otrzymała ona złoty medal na Słoweńskim Festiwalu Reklam? Cóż, faktycznie jest ona aż tak dobra. Chyba każdy, kto oglądał grę bilardu w telewizji lub w jakiejś animacji, albo po prostu jeśli ktoś grał w bilard, oglądając odcinek Sąsiadów poświęcony tej grze, zdążył zauważyć pewne sprzeczności. W stole nie ma łus, a kul jest tylko 4. 2 białe, 1 czerwona i 1 niebieska. Można pomyśleć, że to tylko gag, ale nie. To osobna forma gry w bilarda, zwana w Czechach desilkowy karambol, po polsku chyba łatwiej, 4-kulowy karambol lub po prostu karambol. Według zasad każdemu graczowi przypada 1 biała bila, a gracz otrzymuje punkt po odbiciu bili w taki sposób, aby zderzyła się z 2 innymi dowolnymi biliami. Jeśli graczowi nie uda się uderzyć przynajmniej 2 bil, kolej przechodzi na drugiego gracza.
No, sąsiadom najwyraźniej nie idzie w to. Zwłaszcza gdy zostają im dwie bile. Muszą uderzać ciągle w bile przeciwnika, co robi tą scenę podwójnie śmieszniejszą. Polacy zmieniali wiele rzeczy w odcinkach, głównie w kwestii tytułów odcinków, ale również w kredytach. Najwięcej zmian można zauważyć na wydaniach DVD. Na ten przykład sposobem na tłumaczenie tytułów na język polski było po prostu zrobienie własnych kart tytułowych lub ewentualnie napisy polskie, a nawet lektor. Łyżwiarze, Wigilia, choinka. Propos lektora, to właśnie w telewizji można było go usłyszeć najczęściej. Sąsiedzi, sauna, kosiarka, podłoga, truskawki, gotowanie, Przeprowadzka. Skoczkowie. Duże pranie. Film z serii Sąsiedzi. herbatniki, rowerzyści, malowanie rynne. Ale zmienione karty tytułowe w telewizji również były stosowane. W kredytach nie było nic zmieniane, ale wystąpił jeden błąd w odcinku Złośliwa Zakrętka, w którym to imię Dawida Filcika zostało zmienione z nieznanych przyczyn na Roman Filcik, bo przecież nie można było zostawić wszystkiego tak jak było. Nieraz pewnie zetknęliście się już ze zdjęciami z jakiegoś odcinka, ale w samym odcinku nie było takiego kadru. Są to zdjęcia promocyjne, tworzone najczęściej na potrzeby okładek DVD lub po prostu do promocji serialu. Raczej o tym wiecie, ale zgaduję, że nie wszyscy siedzą w tym temacie. Zdjęcia te dzieliły się na ujęcia z faktycznego odcinka, tylko fotografowane z innej perspektywy, i na takie, w których stawiano sąsiadów w zupełnie inne pozycje i robiono z nich delikatnie inną historię. Tworzono również zdjęcia w ogóle nie powiązane z żadnymi odcinkami. Najwięcej tworzono ich w okresie serii trzeciej oraz AIFU, sądząc po ogromnej ilości tych zdjęć na okładkach koreańskich DVD i VHS. Mówię ciągle w czasie przeszłym, ponieważ obecnie niewiele takich zdjęć powstaje. Jedynie można do nich zaliczyć zdjęcia, które twórcy wrzucają do siebie na Facebooka i na stronę internetową. Najciekawsze jednak zdjęcia robione w czasach AIF nigdy nie zostały odnalezione i publikowane w dobrej jakości, a o ile mi wiadomo, zaginionych zdjęć z tamtych okresów jest jeszcze więcej. Skoro jesteśmy przy temacie AIF-u, to w zeszłym roku niespodziewanie pani Maria Dobrodolska ze Słowacji miała okazję wstąpić do Animation People, niegdyś AIF, i nawet zanimowała kilka krótkich klipów używając oryginalnych kukiełek sąsiadów, a efekty swojej pracy opublikowała na Instagramie. Co ciekawe, użyte zostały również stare rekwizyty używane w odcinkach z lat 90., takie jak mąka z odcinka Herbatniki, drabina z rowerzystów, czy nawet piłka, którą można było zobaczyć w tle w odcinku Save. No, można byłoby powiedzieć, że starzy, dobrzy AIF-owi sąsiedzi wrócili na krótki czas do życia. Na sam koniec powiem o scenografiach używanych w studiu Patmat. Nie wiem, czy też to zauważyliście, ale w każdej innej serii odcinków scenografie budowane są w podobnym schemacie. Na przykład warsztat. Można zauważyć bardzo podobny styl ułożenia rekwizytów, zwłaszcza w porównaniu warsztatu z odcinka Sok Pomarańczowy do warsztatu z tuby pocztowej. Położenie regałów i półek jest niemalże identyczne. Nie tylko tyczy się to warsztatu, ale na przykład tego korytarza w porównaniu odcinka Choinka do sauny widać również, że wyraźnie inspirowano się starymi scenografiami. Tak jakby sąsiedzi mieszkali wciąż w tym samym domu prawie przez 20 lat. Jeżeli robione jest to celowo, szanuję za takie przyłożenie do detali w scenografii. Dotrwaliśmy więc do końca ciekawostek i zarazem do końca odcinka. Dzięki również Raxo za przetłumaczenie na angielski. Także to tyle w tym filmie, mam nadzieję, że wam się podobał, dzięki, że wytrwaliście do końca, a ja żegnam się. Do zobaczenia w następnym odcinku, kiedy skompletuję nową listę ciekawostek, co raczej prędko nie nastąpi. Na razie i ajeto! Odcinek pilotażowy monterzy lub w oryginale Kutachi. Kutachi? Kurwa, ja nie wiem. Kutachi? Kurde, jak to się czyta? Jezu, chwila.